Dołącz do Odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat. Na rozmowę zapraszają organizatorzy konferencji Bądź Bliżej. Szczegóły oraz bilety dostępne na oficjalnej stronie organizatora. Wyobraź sobie, że za 20 lat nic się nie zmieni. Nadal będziesz tu, gdzie jesteś. Nic się nie zmieni. Czy tak właśnie chcesz? Czy to jest pragnienie twojego serca, twojego ducha? Więc grillowałabym ból. Bo ból jest największym motywatorem człowieka, nie komfort. Czyli przez 20 lat nigdy nie zaśpiewasz albo nie zrobisz tego, co tam, jeżeli chodzi o śpiewanie czy inne rzeczy, że Bóg cię posyła, nie wiem, do więzień na przykład, nie? Ale nigdy tam nie pojedziesz, nie sprawdzisz nawet, czy jest taka możliwość. No i nigdy tego nie zrobisz. Więc wyobraź sobie, że to się nigdy nie stanie i czy możesz wytrzymać ten ból na tym gwoździu. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Odbudowani Podcast. To wielka radość, że patrząc na ten wskaźnik subskrybentów naszego konta, z każdym odcinkiem on się zwiększa, no i powodując na naszych twarzach wielką radość i pokój w sercu, że to, co robimy, przynosi dobre owoce. Ale to dzięki Państwu, Państwa zaangażowaniu, współwytwarzaniu i dokładaniu się w pewnym sensie do tego, co robimy, możemy robić więcej, bo razem możemy więcej. Więc dziś zachęcam do tego, żeby skomentować, subskrybować kanał oczywiście, no i udostępnić tę treść, o której rozmawiać będziemy, jeżeli uznają ją Państwo ze wszechmiar za ważną, za ciekawą i godną polecenia tym, którzy być może będą potrzebowali takich właśnie wskazówek. Odbudowani to społeczność kreatywnych katolików, społeczność, która chce udowadniać na każdym kroku, że Bóg jest i Stwórcą, i Twórcą. I nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych i wszystko jest w Nim. Więc każdy nasz pomysł, każdy dar, który od Niego otrzymaliśmy i talent jest wielkim nie tylko darem, ale również zadaniem dla nas, żebyśmy to, co darmo otrzymaliśmy, darmo dawali także innym, ale oczywiście dodając do tego pokój, dobro, miłość, czyli wszystkie dary Ducha Świętego. Ale jak odkryć te talenty? Jak odkryć te dary? Jak odkryć to, w co Bóg nas wyposażył? Tak zastanawiałem się, kogo powinniśmy zaprosić do naszego podcastu, ale to bardzo szybko dzięki Bożej opatrzności przyszła odpowiedź. To Izabela Antosiewicz, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, szczęść Boże, witaj Iza. Dzień dobry, szczęść Boże. Dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie do tego odcinka, bo on jest bardzo bliski mojemu sercu, dlatego że dary i talenty to jest właśnie jeden z fundamentów funkcjonowania odbudowanych, odkrywania w sobie tego, co Pan Bóg w nas włożył, pobłogosławił i z czym nas wysłał do ludzi. A czym są talenty dla Ciebie? Tym wszystkim, co powiedziałeś i jeszcze wynikiem testu. Testu Galupa. Zaraz się okaże, bo narzędzia w Twojej pracy tak, są bazą, ale tak naprawdę to spotkanie na mojej drodze życia Instytutu Galupa otworzyło mnie na takie bardzo szerokie rozumienie talentu. Dlatego, że zauważ, że my talent rozumiemy bardzo, wbrew pozorom biblijnie, czyli wyjątkowo i bogato. A od zawsze talentów się szuka w dwóch dziedzinach, sportowej i artystycznej. To prawda. Tam są łowcy talentów od zawsze, nie? Więc jeżeli nie śpiewam, nie recytuję i nie gram super w siatkę, to jestem beztalenciem. Beztalenciem i nawet nie szukam tych talentów. Więc kiedy przyszedł Galup do mojego życia, to najpierw mnie pokazał, że moja osobowość jest moim największym zasobem. Test Galupa zazwyczaj ludzie wiążą go z managementem. Ścieżką zawodową. Z ścieżką zawodową, z tworzeniem, z kreacją, właśnie z odpowiedzialnością za innych. Właściwie zarezerwowane jest dla takiej branży, no bym powiedział, zawodowej. I może nie do końca sobie uświadamiamy, że testowanie swojej osobowości może nam pomóc także w życiu prywatnym albo w ogóle w odpowiedzi na pytanie, kim jestem i jakie ja mam tutaj zadanie na tym świecie.
Z tym zadaniem na świecie to jest bardziej skomplikowane. Dobra, za szybko pobiegłem już do zadania na świecie. Nie. Dobra? Tylko ja tak, wiesz, hold on. Dobra. Troszeczkę z tymi końmi. Dlatego, że nie chciałabym, żeby nasi odbiorcy, słuchacze, widzowie pomyśleli sobie, okej, dobra, odkryję talenty, będę wiedział, po co jestem na ziemi. Ja mam taką obserwację z ludźmi, z którymi pracuję, że czasami całe życie to szukasz tego powołania. Więc to się nie da tak, zrobię sobie w pół godziny test i wiem, kim jestem od razu wiem, do czego mnie Pan Bóg posyła i tak dalej, i tak dalej. To jest taka ścieżka rozeznawania. No i nie każdemu się zdarza to, co świętemu Pawłowi. Jasność, ciemność, jasność, wiem. Od razu w punkt, zero-jedynkowo kapnąć się, do czego ja jestem tu powołany. Dokładnie. Więc w czym pomaga ta ścieżka talentowa, w której ja sobie tak chodzę już ponad 10 lat? W nazwaniu i dodaniu do tych nazw całego takiego oprogramowania, jak można to rozwijać. Czyli jak możesz jako osoba się rozwinąć w cechach osobowości. Ja lubię mówić na moim przykładzie. Jako małe dziecko przedszkolne byłam nazywana przekupą bazarową. Jak myślisz, dlaczego? No bo byłaś taka hop do przodu. Byłam taka gadusińska. Taka gadusińska, tak. W pierwszej klasie wychowawczyni moja z pierwszej klasy na pierwszej wywiadówce powiedziała mojej mamie, ja byłam pierwszym dzieckiem moich rodziców, że już siedzę na ostatniej ławce, siedzę sama, a i tak przeszkadzam pani nauczycielce. A powiedz mi, Iza, czy my jako dzieci, słysząc, a ty jesteś taki gadatliwy, ty jesteś grzeczny, ty niegrzeczny, a ty masz takie cechy, pięknie grasz w piłkę. Czy to nie jest tak, że my jako dorośli i wcześniej dorośli wobec nas jako dzieci troszkę nas zaprogramowano? Bo szczęście tego, u którego dorośli... Zaprogramowano pozytywnie. Pozytywnie. Chodzi mi o to, czy właśnie... Bo szczęściem tego jest, chcę powiedzieć, to, że jeśli miał rodziców, albo dziadków, albo bliskich dorosłych, którzy potrafili rozeznać w nas te dary i talenty, potrafili je nazwać i nas poprowadzić drogą, taką, którym dziecko się samo nie pośle. Nie zapisze się na zajęcia, nie wiem, na muzykę, na taniec, na śpiew. Mówię o tych takich pierwszych, które mi przychodzą do głowy, no to tych darów i talentów jakoś w życiu może nie zrealizować. Może ich nie odkryć do momentu, kiedy samemu nie zajrzy w głąb siebie. No ale czy istnieje też taka możliwość opowiedzenia komuś o darach i talentach, których ktoś nie ma, ale na przykład rodzice bardzo by chcieli, żeby ktoś je miał. Takie stanięcie w prawdzie, że ktoś nieładnie śpiewa. I zamiast powiedzieć, wiesz, no nie wiem, jak to właściwie powiedzieć temu dziecku, prawda, ale żeby też nie projektować darów ani talentów, których ktoś nie ma, a u których na siłę chcielibyśmy znaleźć. Albo w drugą stronę. Ja miałam w drugą stronę, bo akurat śpiew jest takim darem, który można wyuczyć. Nawet słuch można wypracować sobie. I to jest historia naszego środkowego dziecka. Zuzia w przedszkolu nawet nie umiała rytmicznie klaskać. A brat chodził na chór, więc pojechaliśmy razem na wakacje z tym chórem. I ona się zakochała w tym chórze i w tym śpiewie. I mamo, zróbmy wszystko, żebym mogła iść do chóru. A ja widziałam, co tam jest za potencjał w moim dziecku. Ale nie zatrzymałam tego, tylko poszłam do pani dyrygent i mówię tak, sprawdź, ale nie rób mi złudzeń, bo ja słyszę, jak moje dziecko muzycznie jest niedorozwinięte. Jak nie śpiewa. Słyszę, jak nie śpiewa. Słyszę, jak śpiewa obok. No i dostałam informację, praca na ugorze, ale dajmy sobie rok. Czyli szansę dał nauczyciel, fachowiec. I wyobraź sobie, że Zuzia śpiewa czysto, pięknie. Ona w tym chórze rozwinęła swój głos tak, że wszystkie dziewczyny w sopranach chciały stać koło niej, bo śpiewała tak czysto. Potem poprosiła o lekcję muzyki na pianinie i kiedy jej nauczycielka Ola dowiedziała się o tej historii całej, to powiedziała tak, mój Boże, jak męczyła się ta dusza w tym ciele. Taką miała refleksję. Więc czasami jest tak, że ciało jest przeszkodą, tak? Czyli możesz te struny głosowe wyćwiczyć. Czasami jest tak, że rzeczywiście nie powinieneś śpiewać, bo kto cię słucha, to 3 razy się modli. Dobre. No bo wiesz, że kto śpiewa, 2 razy się modli. Jak ktoś... Więc,
Ale mówimy tu na poziomie umiejętności, a ja bym chciała znowu skręcić do osobowości. Dobrze. Tak, czyli znowu, żeby nie sprowadzać talentów do umiejętności. Czyli basic rozmowy o talentach to Ze jest mną. z tobą. Tak, bo z to jest innymi może być o osobowość. śpiewie. Tak. Osobowość. Tak, i teraz zaczęłam mówić o tym gadaniu, nie? Co to znaczy gadulstwo? To znaczy, że mam lekkość ubierania w słowa. Mieliśmy chwilę przed nagraniem do rozmów i myślę, że masz podobny talent do mnie, czyli też masz lekkość w mówieniu, opowiadaniu historii, słuchaniu też historii, bo to jest ten sam talent. Słuchanie historii, zbieranie ich i opowiadaniu dalej kolejnym osobom. I teraz ja jako dziecko i młodzież słyszałam, że to jest mój problem. To jest problem, tak? Czyli dorośli mnie otaczający nie radzili sobie z moją nadprodukcją słów. A dzisiaj zaprosiłeś mnie do podcastu. Kiedyś, mamo, przepraszam, ja muszę to powiedzieć teraz, bo to jest najlepsza okazja do tego, żebym zdradził kuluary naszych wspólnych podróży. Mama wszędzie mnie zabierała. Rodzice tak, ale mama dużo jeździła, podróżowała, pracowała. Miała też swoją działalność i ja non-stop miałem tysiące pytań do niej. I kiedyś taka totalnie zmęczona mówi: Karol, czy ty mógłbyś kiedyś nie mówić? A ja non-stop opowiadałem to i tak mi to zapadło, bo dla mnie to był jakiś rodzaj takiego, jakby ktoś próbował mi odebrać coś, co mam najważniejsze, kto czyni mnie właśnie Karolem. Co czyni mnie Karolem. Tak, dokładnie. I teraz zobacz, ty poszedłeś w dziennikarstwo, ja poszłam w mówienie ze sceny o talentach, o darach, o poczuciu własnej wartości. I ja tą historię opowiadam na scenie i mówię: słuchajcie, ja miałam być przekupką bazarową, ale nie ma już takiego zawodu, więc zostałam mówcą. I dzisiaj jestem rozpoznawana po głosie, po tym, w jaki sposób opowiadam. Jestem zapraszana po to, żebym mogła wypluć te 1405 tysięcy słów z tej sceny. Bo spotkałem kogoś, kto robi to samo, co ja, czyli kocha swoją robotę. Kocha mówić. I teraz każdy z nas to ma. Tylko nie każdy z nas usłyszy słowa zachęty w dzieciństwie. I ja też dlatego z rodzicami pracuję, żeby oni byli takimi ogrodnikami talentów dzieci, czyli żeby się skupili, jaka jest natura dziecka i zaczęli rozwijać. Bo wiesz, dziecko jest uparte, a dorosły zdeterminowany. Bardzo ciekawe. Nie widziałem nigdy. A opowiesz mi o tych zależnościach? Dziecko jest uparte, bo rodzicom nie podoba się ta forma okazywania tego, co myśli. Więc nazywa pejoratywnie, że jest uparte. A dorosły nie odpuszcza i wtedy jest zdeterminowany. Jest wtedy ta sama cecha nieodpuszczania jest inaczej nazwana. Okay. I jest też inaczej nacechowana oceną. To my też wpadamy dokładnie w to, o czym mówisz, jako rodzice. Ja teraz tak sobie o tym myślę, że sam jestem zdeterminowany, a rzeczywiście w niektórych przypadkach swoje dziecko nazywam, że jest uparte. Tak. Bo nie ustępuje. Rzeczy. Zamiast powiedzieć: widzę, że nie ustępujesz, widzę, że ci zależy. Przecież dorośli wokół mnie widzieli, że dużo mówię, a chcieli, żebym mówiła mniej. Zamiast dać mi szansę wygadać się. Słuchaj, a może właśnie, bo to będzie z kolei historia mojego taty. Kurde, to jest dzisiaj jakieś świadectwo o mnie. Welcome. Że o talentach. Tata często właśnie, no nie wiem, wracam z ogólnopolskiego konkursu krasomówczego. Pojechałem opowiadać baśnie i legendy. Wow. Stoję na scenie, pach, zająłem drugie miejsce. Przyjeżdżam do domu. No w ogóle dzieciak z małej miejscowości. Drugie miejsce w Polsce. Drugie miejsce w Polsce. Przyjeżdżam z wielką radością, nie? Chociaż połowę drogi wiozę niedosyt, że nie pierwsze. No ale jednak drugie, uciesz się z tego, co masz, nie? I tata mówi: kurde, był jednak ktoś lepszy od ciebie. Był jednak, synu, ktoś lepszy od ciebie, no. I wiesz, i mnie to wtedy bardzo bolało. Bardzo bolało, tak szedłem do pokoju i chyba najgorsze, co mogłem powiedzieć tak w sobie, nie? Jakby tego, co nie wypowiedziałem do taty. Ale dzisiaj sobie myślę, że to była najlepsza forma rozwijania mnie przez rodzica. Takiego poczucia, że jeszcze coś jest do zrobienia, nie? Ja wiem, że jestem taką osobowością, że gdybym mnie chwalił, to nigdy bym się nie rozwinął. I tak, i nie.
Ja nie mówię o pochwałach, ja nie mówię o docenieniu. Mógł powiedzieć dłużej na temat twojego wyniku. Gdyby miał taką wiedzę, współczesni rodzice już mają taką wiedzę, że wiedziałem, że dużo w to włożyłeś w pracy, drugie miejsce w Polsce, świetny wynik. Jest jeszcze pierwsze, czeka na ciebie. Dociśnij. I to jest inaczej. To jest inaczej. Prawda? Znaczy, zdaję sobie też sprawę z tego, że akurat w moim przypadku zakończyło się to szczęśliwie. W sensie sukcesem takim. Bo rozumiem, że w wielu przypadkach dziecko, kiedy słyszy no ale przecież są inni lepsi. Tomek jest, ale Tomek. Ten Tomek z sąsiedztwa. No. To jest dopiero chłopak. Lepszy za ciebie. Wyższy, silniejszy, mocniejszy. Tak, i to ten Tomek jest takim lepszym synkiem. Jeżeli mówi to tata. Ach, czyli to wszystko zależy, na jaki grunt pada. No dobra, ale to dalej się sprowadza do człowieka osobowości. Tak. Do tego, kim jest, jak o sobie myśli, jaką ma wartość, jak będzie w przyszłości o sobie myślał. Równomiernie to się rozkłada do chłopców i do dziewczynek? I do dziewczyn? O, może tak mówisz o tym prowadzeniu, szukaniu. O prowadzeniu, szukaniu. Ja myślę, że to dużo zależy od nastawienia rodzica, a nie od płci dziecka. Ale nie mam badań na ten temat, żeby się tak w autorytecie na ten temat wypowiedzieć. Bardziej bym chciała pójść trochę dalej, że bez względu na to, z jakiego domu wyszedłeś, to możesz sam zrobić robotę nad swoimi talentami. No bo mimo tego, że krytykowano mnie za to gadanie, to jednak tu jestem. Czyli odkryłam, nazwałam tą cechę i zaczęłam ją rozwijać, zaczęłam na niej budować. Bo wiesz, jak budujesz na mocnych stronach, to musi ci wyjść. Nie ma opcji. I po ludzku, i po bosku. Dobra, to po ludzku teraz tak. Jak? Ja to już wiemy, to jest galupa jest. To już mamy. Ale nie musimy mówić cały czas o teście. Okej, ale możemy sięgnąć po narzędzia. Tak. Jeżeli sami nie potrafimy rozeznać i opowiedzieć sobie Karol, Dominika, Tomek, Maciek, Asia, jestem mocny w tym i w tym. Ja naprawdę wiem, w czym jestem mocny. Wiem, w czym jestem dobry. Dlaczego? Bo w momencie, w którym to robię, sprawia mi to radość, satysfakcję, Dokładnie. widzę dobre owoce. Idzie mi to po prostu. Ludzie ci czasami powiedzą, bo nie zawsze można liczyć na tych ludzi, bo nie wiadomo, jakimi ludźmi się otaczasz. Niektórzy będą ci dobrze życzyć, inni nie będą ci nic życzyć. Na przykład będą obojętnie wokół ciebie. Jakoś nie bardzo, cały czas ja mam positivity w talentach. Ja nie bardzo wierzę, że może być człowiek, który ci intencyjnie źle życzy. Ja po prostu, to nie w moich kategoriach w ogóle. Zawsze mam wrażenie, że mogę być obojętny albo cię wspierać, nie? Więc nie zawsze dowiesz się od ludzi, którzy cię otaczają. Czasami certyfikaty czy konkurs powie ci, że jesteś dobrym mówcą, bo wygrałeś, czy miałeś drugie miejsce na wszystkich kandydatów z Polski. Ale bardzo, bardzo dobrze powiedziałaś tak, że chodzi o to, że my czujemy w środku, że to jest nasza moc, bo chcemy tego więcej, mamy pragnienie tego. Mamy takie stany flow, że nikt nam nie musi mówić, jak to robić, a i tak to robimy w taki czy inny sposób. Czy myślimy, czy reagujemy. I jesteśmy w takim jakby tunelu, że nic się nie liczy. Czas, miejsce, odbiorcy. Nie, my jesteśmy, wiesz, w transie. Takie markery, które wskazują, że jesteś na dobrej drodze. Tak, odnosisz sukcesy, mniejsze, większe, ale jeżeli jesteś w tym miejscu, w którym korzystasz ze swoich darów, to one dają owoce. Dary zawsze dadzą owoce. I masz jeszcze takie poczucie, że nie wiesz, jak to się w ogóle stało. Ja mam tak z pisaniem książek. Czyli jesteś w takim transie, zaangażowaniu w ten proces. Potem, jak z książkami mam, czytam własną książkę i myślę sobie, kto to napisał. I to nie jest jakaś tutaj, wiesz, fałszywa skromność, tylko autentycznie czytam własne słowa. Wiem, że to wyszło spod moich palców, ale cały czas uważam, że to Duch Święty jakoś to dyktował, bo jakoś tak jak dzisiaj bym siadła i spróbowała to napisać, to wydaje mi się, że nie powtórzę już tego sukcesu. Czyli kiedy pracujemy na naszych zdolnościach, to jakby mamy dostęp do ponadzdolności. Petarda, ale chciałem to usłyszeć. To jest
taka współzależność z Bogiem. Tak. Że ja daję, on daje, on cię zazębiamy się. po prostu. No, Czad. I dlatego poczekaj, ile tu tych owoców jest tego pisania. Duchu Święty, co ty tu popisałeś? Dokładnie. Mocą i siłą Izabeli, no. Talenty, odkryj, rozwiń, zbierz owoce. To jest taka oto publikacja. Krzysiu, lecimy z tym. W ogóle to piękne kolory, chciałem ci powiedzieć, z wydawnictwa RTCK. Bardzo lubię. RTCK umie to robić. Umie to robić. No, o poczuciu własnej wartości. Wow. Bo to będzie się wszystko zazębiało. Za chwilę przegadamy te książki. Ja nie pokazuję ich tylko dlatego, że chcemy je sprzedać, a chcemy je sprzedać. To jest normalna rzecz. Po to państwu robimy te podcasty, żeby opowiedzieć, gdzie szukać tych narzędzi, gdzie szukać wskazówki, bo ktoś się tym po prostu zawodowo zajmuje, poświęca temu czas i Bogu chwała. No i jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych. Wow, no ale przepiękne pozycje. To była pierwsza pozycja. Dobra, to zaczynamy od pierwszej. Słuchaj, czy to jest tak właśnie, że największa odpowiedzialność na odkrywaniu tych osobowości, darów i talentów i wskazywaniu drogi mają właśnie rodzice, poprzez to, że dostali w pewnym sensie od Pana Boga nie na własność dzieci, ale właśnie w takie posiadanie na czas, żeby w nich rozeznać, rozpoznać, wyprawić, bo Pismo mówi, wychowuj dzieci według jego talentów, a będzie się utrzymywało z tego całe życie, będzie żyło, nie? Motto tej książki na pierwszej stronie jest takie powiedzenie indiańskie: dziecko jest gościem w twoim domu, nakarm, naucz i pójść wolno. No, ale piękne. Więc stąd się to wszystko wzięło. Ja mam rzeczywiście poczucie, że nasze dzieci, bo mamy 3 dorosłych już usamodzielnionych dzieci, że one wszystkie były darem. Każde z nich przyszło do naszej rodziny, żeby ją w jakiś sposób uzdrowić. Też to widzę. I to, co powiedziałeś, że odpowiedzialność. Tak, odpowiedzialność rodzicielska jest niezwykle ważna, ale ja bym ją poszerzyła na całe grono dorosłych, które są w otoczeniu dziecka. Boże, teraz wszystkie matki Polki zapłakane, bo jak tu jest pytanie, czy rodzicielstwo kiedykolwiek się kończy, to matka Polka powie, że nigdy. No że dziecko do końca będzie moim dzieckiem. To ja nie wiem, jaką ja matką jestem, nie Polką, bo z mężem Piotrem stworzyliśmy dom dla 3 dzieci i w ciągu 29 lat zawinęliśmy projekt rodzicielstwa. Od pierwszego dziecka do wyprowadzki ostatniego dziecka. 29 lat nam to zajęło. Dosyć szybko. Wiem, że sprawnie podeszliśmy do zadania. I ja nie byłam matką małych dzieci z tą świadomością, z którą teraz rozmawiam z innymi rodzicami. Czyli ja byłam matką lat 90. I ja to wszystko odkrywałam jakby razem z naszymi dziećmi. Czyli kiedy ja odkryłam w ogóle instytucje talentów, to moje dzieciaki już były dorosłe. A mimo tego i tak miałam taką intuicję skupiania się na tym, co dziecku działa. Zawsze to się okazało potem, że to jest mój talent. Ale jak nauczycielki mówiły coś nie tak o moich dzieciach, to ja mówiłam, a coś dobrego umie pani powiedzieć o moim dziecku? Było zawsze takie pytanie, nie? Czyli ja rozumiem, że w szkole trzeba pokazać, nad czym pracować, te słabości i tak dalej, ale ja zawsze chciałam zapytać, czy widzicie też, jakie to jest wspaniałe dziecko? Czy widzicie jej osobowość? I właśnie ja o najmłodszej słyszałam, bo tam słabo czytało, słabo pisała, słabo liczyła, w ogóle wszystko słabo, oprócz artystycznych rzeczy, ale ona ten talent artystyczny już wykazywała w przedszkolu, więc myśmy tam... No. Już nie potrzeba go jakoś ponadto wzmacniać. Tak, no i widać go, przecież go widać. To po co go jeszcze bardziej stymulować? I kiedy właśnie zadawałam to pytanie, a czy coś dobrego pani widzi w moim dziecku, to słyszałam tak, no to, uwaga, no to taka organizatorka, jak trzeba klasę sprzątnąć, to ona to zorganizuje, ale sama nie zamiata. Ja sobie myślę, dobra, poradzi sobie w życiu. Okej, najważniejsze, że jest organizatorką. No, ktoś musi organizować komuś pracę. Dokładnie. No. I widzisz, ja jako matka jakby cały czas skupiałam się na tym, co wychodzi, a nie na tym, co nie wychodzi. Więc miałam taką naturalną postawę, ale też wiem, że wśród tych talentów Galupa jest inna postawa, jakby na drugim końcu. Czyli, jak ktoś mi powie, że moje dziecko ma problem, to ja się zagłębię w rozwiązywanie tego problemu. I to, co nie jest problematyczne, ominę. Jakby, tak, i to dziecko nie dostaje w domu wtedy informacji, co mu wychodzi, tylko dostaje informacji, co mu nie wychodzi. I my wychodzimy z domów
Ja jestem dzieckiem lat 70. Ja wyszłam z domu z całą listą słabych stron. I nawet moje mocne strony były nazywane słabymi. I teraz odbudowanie tego, wzięcie odpowiedzialności za to, żeby zobaczyć i popatrzeć, naprawdę uwierz mi, jak robiłam swój test w listopadzie 2014 roku, robiłam swój test Gallupa, to już w trakcie odpowiadania na te pytania wiedziałam, że coś jest ze mną nie tak. Okay. To na wszystkie pytania dotyczące przyszłości wybierałam te na temat teraźniejszości. A byłam wtedy w firmie, w której bardzo dużo stawiano na plany, cele, marzenia. A ja byłam kobietą bez marzeń wtedy. I mówię, o to pytają, to na pewno będzie moja słaba strona, nie? I znowu... Asekuracyjne, wycofywanie się. Dokładnie. A potem patrzysz i dostajesz ten wynik i masz kawa na ławę, że to jest o tobie, bo nie spotkałam osoby, która by powiedziała... Dyskutowałbym z wynikiem. Czyli tak się wczytasz i mówisz, kurczę, to o mnie, nie? I tak, nie ma tam tych talentów o myśleniu, o przyszłości, układaniu, planowaniu, ale za to ile innych fajnych, które czuję, które wiem jak rozwijać, które właściwie tak jak taka roślinka bez ogrodnika, ale i tak rosły. Niezależnie od tego, czy były uprawiane, podlewane, to był ktoś, kto czuwał i powiedział, o dziecko moje kochane, ode mnie to pochodzi, to ja sobie będę o to dbał. Ja będę ogrodnikiem tych talentów. I teraz chodzi o to, żeby to odkryć, zachwycić. Ja mam talenty do zachwytu, więc odkryć, wziąć na logikę albo się zachwycić i po prostu wziąć na warsztat. Czyli popatrzeć sobie, skoro jestem taki, jaki jestem. Pierwszy krok to jest akceptacja siebie, nie? Czyli dobra, ty dużo mówisz, ja dużo mówię. Zaakceptujmy to wreszcie. Że dużo mówimy, tak? A potem możemy zastanowić się, jak na chwałę Bożą możemy to rozniecić. Też zaakceptowane. Tak? I w jaki sposób możemy naszymi słowami podnosić na przykład innych na duchu. To jest moje powołanie. Troszkę strachu. Jeszcze nie do końca zaakceptowane. I rozumiesz, o co chodzi. I teraz cały ten proces to jest współpraca z łaską, współpraca z tymi darami, które mamy złożone i przyjrzenie się, dobrze, to taki człowiek, co on ma tu za zadanie na ziemi? Co on ma tu na chwałę Bożą zrobić? Bo jeden będzie pielęgniarką na chwałę Bożą. Inny będzie super kierowcą, będzie woził, nie wiem, autokary z ludźmi i tak dalej. Inny będzie robił podcast, a inny będzie szedł na scenę i opowiadał rodzicom, jak pielęgnować talenty dzieci. Czy opowiadać małżonkom, jak budować synergię w parze. I wszystko to jest fajne i potrzebne i piękne. Tak, bo jesteśmy różnorodni i każdy z nas jest gwiazdą, a razem tworzymy gwiazdozbiory. Tylko czasami się pojawia taki moment, że zaczynamy się oglądać na innych. Tak, porównujemy się i wypadamy słabo. O, porównywanie. No i porównywanie się to poczucie własnej wartości. Czy to jest... Ach, przepraszam, nie zdążyłem zmienić książki, bo już jedną odłożyłem o poczuciu własnej wartości. Tak, płynnie przeszliśmy do tej książki. Tak. Jak to się dzieje, że choć wszyscy rodzimy się z poczuciem własnej wartości, to później wielu z nas ją traci? Jak to się dzieje? Już mówiłam, że jestem dzieckiem lat 70., ale myślę, że to problem dotyczy też i 80. i 90., gdzie dorośli uważali, że dziecko jest czystą kartką, którą trzeba zapisać i wręcz wytresować do pewnych zachowań społecznych. Czyli były kary, nagrody, raczej kary w latach 70. Już mnie skręca w brzuchu, jak ja to słyszę. Wow. I dziecko, które rodzi się ze zdolnościami do życia i przeżycia, ma wbudowany w mózgu taki moduł zależności od dorosłego. Czyli dziecko nie wie, czy dorosły je krzywdzi, czy nie. Wszystko, co robi dorosły wobec dziecka, jest odbierane za dobrą monetę. Bo ten, z którym żyje, ten dorosły, jest moim poczuciem bezpieczeństwa. Dokładnie, jest odpowiedzialny za moje przeżycie. Mniej więcej do 5-6 roku życia dziecko nie jest w stanie samo upolować sobie jedzenia i tak funkcjonować w świecie, żeby sobie poradzić. Więc wszystko, co robi, przyjmuje, że robi to dla mojego dobra i przeżycia. Tak. I nie umiem tego ocenić, to jest jedna rzecz, a druga, to co mówi dorosły jest święte. Więc jeżeli mówi
że jestem taki czy taki, to taki jestem. I to się wgrywa w nasz mózg na bardzo dużym poziomie takiego głębokiego zakorzenienia, bo to jest na mechanizmie przetrwania. Czyli muszę wiedzieć, kiedy dorosły się denerwuje, żeby być miłym. Muszę wiedzieć, czytać po twarzy, czy tata jest zdenerwowany, pijany, czy będzie bił, czy będzie głaskał i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo silne mechanizmy i w związku z tym my nie pytamy siebie, czego chcemy, pragniemy, czego potrzebujemy, tylko cały czas jesteśmy skierowani na zewnątrz. Jak zaspokoić tatę, jak zaspokoić mamę, nauczyciela żeby była muzyki, dobra. nauczyciela od polskiego, pana sąsiada, panią ekspedientkę w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Czyli całe te mechanizmy wychowawcze lat 70., 80. i częściowo 90. były skupione na tym, żeby dziecko nauczyć odczytywać sygnały z zewnątrz i nikt nie zwracał uwagi na to, jakie sygnały z wewnątrz dziecko odczytuje. A noworodek nie da się nakarmić piersią na siłę. Po prostu nie. Miałam 3 dzieci, karmiłam piersią i pytam wiele matek i wszystkie to potwierdzają, kiedy noworodek nie jest głodny, nie nakarmisz go na siłę. Czyli potrafi pokazać i ma kontakt z ośrodkiem głodu i sytości. A za 3-latkiem babcia biega z parówką po placu zabaw. Babcia, ale ja nie jestem głodny, ale zjedz. Babcia, ale jedz. Co więcej, ja Ubierz wierzę... się. Babcia, ale jest mi gorąco. Zimno ci jest. Ja wierzę w to, że dzieci, które są otaczane dorosłymi, którzy wiedzą lepiej, w końcu rozregulowują to sobie. Czyli rzeczywiście ten 3-latek może nie czuć już głodu, ale jako noworodek czuł, był w to wyposażony. Czyli noworodek wiedział, czego chce, 3-latek chce pokazać, że wie, czego chce, ale już nikt go nie słucha, a zapytasz 30-latkę, kobietę, z mężczyznami jest chyba trochę inaczej, z kobietami na pewno tak jest, że ją zapytasz o pewne rzeczy, a ona nie wie, czego chce. Ona nie wie, czego potrzebuje. Bo ona była uformowana do służby i do odczytywania przez dorosłych, którzy ją otaczali i oni nie robili tego świadomie. Ja chcę po prostu tutaj, bo mogą rodzice, którzy nas słuchać, mieć poczucie winy albo złość nawet w sobie, że ojej, ale ja tego nie wiedziałam. Tak, to nie była wiedza dostępna dla naszych rodziców, dla naszych dziadków. Ale jest dostępna dla nas. Jest dostępna dla nas i my teraz możemy z tym coś zrobić już. To, co właśnie chciałem powiedzieć, to, że czasami, po prostu popełniam błędy jako ojciec, jako rodzic, ale siadam sobie na kanapie i mówię, hej, ale ja pierwszy raz w życiu jestem ojcem 9-latki, pierwszy raz w życiu jestem ojcem 10-latki i za chwilę pierwszy raz w życiu będę ojcem 11-latki. Nikt mnie tego nie nauczył. W szkole nie ma takiego przedmiotu, jak o wartościach, jak o talentach, dzieci, jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych nie ma i tak takiego. dalej. Nie ma. My zdajemy egzaminy na kierowcę ciężarówki z przyczepką, z kempingiem, z kamperem, a nie ma testu na to, jak być rodzicem 5-latka, 10-latka, dziewczynki, chłopca. My w ogóle się tym nie zajmujemy. To jest... Co więcej, jakoś to będzie. No. Mam wrażenie, to nie jest potwierdzone w jakiś sposób teologicznie, ale miałam kiedyś taką rozmowę z pewną siostrą zakonną, która mówi tak, Iza, przecież Pan Bóg wie, do jakich rodziców duszę posyła. Czyli ja mam wrażenie, że Pan Bóg, który jest wszechwiedzący i wszechmocny, on dokładnie jakby wpisał takich rodziców w naszą historię rozwoju po to, żebyśmy my mogli, tak jak ty powiedziałeś, dzięki tacie, dzięki temu, że był tak surowy i jestem tu, gdzie jestem. Ja bym powiedziała dzięki sobie, dzięki twoim zasobom i współpracy z tatą jesteś tu, gdzie jesteś. Ale tata... No, tata, ale to, co na przykład po latach mega mu zawdzięczam, to pracowitość, nie? Obserwacja jego, jak ciężko pracuje, no właśnie, jak umie pracować. Jego, dokładnie. I wybrałeś sobie, okej, dobra, to jest ikona pracowitości, chcę być taki jak tata, nie? A część dzieci popatrzy, o Jezu, zachorował się, nie chce być taki jak tata. I wiesz, to dziecko wybiera. Właśnie to, co też jest ważne, wydaje mi się, w życiu człowieka, to obserwacja, ale też identyfikacja.
Nie? Że ja jako chłopiec obserwuję tatę, obserwuję mamę, widzę ich różnice, nawet w budowie ciała i teraz z kim ja się identyfikuję. I to jest tak bardzo ważne dla rozwoju człowieka, żeby w domu był i mama, i tata. No tak. Nie? Tak, to wiemy. Chociaż jest teraz bardzo dużo rodzin, gdzie nie ma jakby na stałe tych obrazów, więc na przykład jak rozmawiam czasami z mamami, które wychowują dzieci, ja mówię, zadbaj o to, żeby był inny mężczyzna, jakby wzorzec mężczyzny, czyli nie wiem, wujek, twój brat, ktoś Dziadek, bo zawsze kogoś sobie znajdzie. Tak, dokładnie. Kto będzie w bliskim kontakcie z tymi dziećmi, tak żeby właśnie był i mężczyzna, i kobieta, żeby te dwa wzorce były, nie? No, wartości są przepiękne, bo właśnie często, kiedy one są w jakiś sposób źle nazywane, negowane albo jakoś niedobrze w nas one się budują, te wartości, to się okazuje, że w wieku właśnie 30 lat czy kilkudziesięciu lat odpalają się w nas jakieś takie demony, po prostu, których my nie wiemy, dlaczego tak reagujemy. A ten pierwszy okres naszego wzrastania do 5, do 10 roku życia, to był ten moment, w którym to się w nas ukształtowało. Myśmy to skanowali. Ja zawsze mówię o dzieciach, że są świetnymi obserwatorami, ale kiepskimi interpretatorami. Czyli jeżeli masz okazję w sobie pogadać potem z rodzicami, już jako dorosły, kształtowany człowiek i zapytać, ale jak to dokładnie było? Bo pamiętasz to jako dziecko. I przefiltrowywałeś to jak przez filtr dziecka. No na przykład, że chciałeś jakiś super samochód, a rodzice ci go nie kupili. No i źli rodzice i tak dalej. No a wtedy dowiadujesz się, że było tak cienko z budżetem, że był wybór albo kupić ci samochód, albo kupić ci buciki na zimę. I kupili ci buciki na zimę z wielkim bólem. Nie dali ci tego samochodu, a nie dlatego, że chcieli cię kształtować w jakiś sposób albo nauczyć cię czekać i tak dalej. Cierpliwości, że ci też będą odmawiali. Dokładnie. Więc ja w ogóle namawiam osoby dorosłe do takich pogłębionych rozmów z rodzicami, które można rozpocząć pytaniem, ciężko było? Czyli właściwie praca nad sobą, kiedy już wiemy, jakie mamy zasoby i jakie mamy niedobory, już albo chcemy przynajmniej je odkryć w życiu dorosłym, to jest taka podróż w głąb siebie, w głąb swojego dzieciństwa, gdzieś tam na początek naszego istnienia, że bez tego chyba, jeżeli chcemy się rozwijać jako człowiek dorosły, w modelu nawet transakcji w życiu naszym zawodowym czy prywatnym, bo to jest bardzo ważne, żeby odkryć, czy ja jestem dorosłym, czy jestem dzieckiem nienormatywnym, kim ja jestem jako już człowiek, to taka przygoda, wycieczka jest nieunikniona w dzieciństwo nasze. Zwłaszcza gdy mamy za sobą taki rodzaj wychowania, że nas odłączono od wycieczek do środka. W sensie, że nie mieliśmy okazji jako młodzi ludzie sobie tych wycieczek do środka robić. Ja generalnie jestem zwolenniczką wycieczek do środka, też rekolekcji ignacjańskich i w ogóle takiej medytacji, zadawania sobie pytań różnego rodzaju, bez gotowych odpowiedzi, tylko z takim pozwoleniem, że ta odpowiedź kiedyś przyjdzie, a nie muszę teraz nerwowo tej odpowiedzi szukać. I cały proces odzyskiwania poczucia własnej wartości, bo już tutaj chyba wszyscy mamy pewność co do tego, że rodzimy się z wartością, bo jesteśmy po prostu dzieckiem Boga, jesteśmy człowiekiem i to już jest wartość. Jest początek i koniec tej wartości. Więc żeby odzyskiwać, czyli żeby znowu mieć taką więź z własną wartością. Bo my wszyscy mamy wartość. Tylko niektórzy tracą więź z tym centrum akceptacji, którą mamy w sobie. Więc cała ta praca polega na tym, żeby zejść po tych schodkach do siebie, nie przerazić się tej prawdy o sobie, przytulić, zaakceptować i potem rozwinąć. I później mieć stały kontakt z wewnętrznym myślicielem, który czasem poddaje wątpliwości, który czasem neguje, który czasami się boi, który nie dowierza w siebie, zapytać, a dlaczego tak uważasz? Ja to lubię tak w ogóle sądzisz? sobie w dyskusję uderzać z moim krytykiem wewnętrznym. On mi tam mówi na przykład, słabo znasz angielski. Ja mówię, a byłeś w Indiach? Bo ja byłam w Indiach i ja wiem, że wcale mój angielski nie jest aż taki słaby. Chyba, że nie byłeś ze mną wtedy. To... I kiedy przychodzi ten taki duch obwiniający w postaci tego krytyka wewnętrznego, to ja lubię sobie z nim podyskutować na temat faktów i sprawdzać, czy rzeczywiście to, o co on mnie
może nie oskarża, bo to nie o to chodzi, w co chce mnie wepchnąć, w takie poczucie winy na temat czegoś, to czy to rzeczywiście jest mi potrzebne? Czy ja rzeczywiście muszę się tym wykazać? Czy ja rzeczywiście muszę się akurat z tą osobą porównywać, bo zaczęliśmy ten wątek od porównywania się. Zawsze znajdę kogoś lepszego od siebie i zawsze mogę znaleźć kogoś słabszego od siebie. I teraz po co to robić? Mogę szukać kogoś lepszego od siebie, żeby mieć motywację, tak jak ty mówiłeś, tata powiedział było pierwsze miejsce, więc dobra, za rok pokażę tacie, pokażę sobie, że to pierwsze miejsce, nie? No ale można też zobaczyć tak i zdołować się. Zdołować się takim ojcem, zdołować się tym drugim miejscem, w ogóle nie cieszyć się z tego, że było drugie miejsce, odrzucić jakby radość całą tego wysiłku, które miałeś za sobą. Można porównywać się po to, żeby wzrastać, czyli wyznaczać sobie nowy pułap, no albo siebie zgnieść i w ogóle zapomnieć o tej ścieżce rozwoju. I w dół. W dół, jeżeli szukam kogoś słabszego od siebie, to mogę po to, żeby go podnieść, jeżeli tego potrzebuję, jeżeli o to prosi, ale po to też mogę szukać słabszych od siebie, żeby się wynieść nad nich. Żeby się na nich zbudować. Żeby się na nich zbudować. I to jest pycha, nie? To jest taka czysta pycha, że po prostu, dobra, ja lepsza jestem. Ta przepiękna książka o poczuciu własnej wartości, link do niej zostawiam w opisie do tego filmu. Muszę ją odłożyć, ale dobrze, że stoi za twoimi plecami. Muszę podejrzeć, tak, widać ją tam w tle. Zresztą pięknie się prezentuje w naszej scenerii. Pochwalę moją małżonkę i dziękuję jej bardzo za to, że ją przygotowała. No i sięgam po talenty, bo to jest kolejna. Czy było coś jeszcze po środku? Talenty są w środku. Talenty są w środku. Ale tak... A co jest najnowszego? Jeszcze, już wydane, czy jeszcze nie? Ale jeszcze nie wydane. Dobra, to poczekaj, to się na razie na talentach zatrzymamy. Na talentach. Dobrze. I tu bym chciał jak najwięcej o Galupie. Skąd się w ogóle wziął test? Czym jest test Galupa? Jak się go przeprowadza? Po co to komu? Jak mogę wykorzystać wyniki tego testu? No i przede wszystkim jak go przeprowadzić, jak go zrobić i kto w ogóle na niego wpadł. Więc Galup jest Instytutem Badania Opinii Publicznej założonym przez pana Galupa. Więc on się zna na statystyce. I na pokładzie Instytutu Galupa żył człowiek, dr Donald Clifton, który zaczął się zastanawiać, czy my na pewno w psychologii drążymy ten temat, co trzeba, czyli słabości. Bo mówi, no jak my studiując nieszczęście mamy znaleźć algorytm na szczęście? Mądrze. No proste. I on poświęcił całą swoją karierę życiową po to, żeby znaleźć jakieś narzędzie, które pomoże ludziom szukać w sobie mocnych stron. I on razem z zespołem przeprowadził 2 miliony rozmów w 108 krajach z różnego rodzaju pracownikami. Bo tak jak powiedziałaś na wstępie, jest to narzędzie kojarzone z zarządzaniem, z efektywnością zespołów, bo taka była pierwsza misja twórców, żeby dać menadżerom narzędzie, które pomoże posadzić człowieka przy odpowiednim biurku z odpowiednim sprzętem, tak żeby on mógł pisać na przykład książki tak jak ja, w takim transie, czyli żeby on był efektywny, a jednocześnie niezwykle zadowolony z miejsca w pracy, którą mu damy. Dopasować człowieka z odpowiednimi predyspozycjami, darami i talentami do odpowiedniego zadania. Tak, albo do tego zadania znaleźć odpowiedniego człowieka, czyli odwrotnie. Jakby w jedną i w drugą stronę może to działać, ale chodzi o to, żeby menadżer miał takie narzędzie. I taka była intencja pierwsza w ogóle stworzenia tego narzędzia. Marzeniem Cliftona było, żeby chociaż 1 milion osób na świecie znało swój pierwszy talent. No i szukano wzorców, bo to były jeszcze czasy zachwytu odkryciem badania mózgu, wiesz, synapsy, połączenia i tak dalej. I oparte jest całe to badanie o to, że my empirycznie na podstawie tych otwartych pytań szukamy wzorców działania, myślenia i reagowania, które można potem w praktyczny sposób wykorzystać. Bo to jest, właśnie podałam definicję talentu Galupa. I oni to wszystko testowali. 25 lat pracy, przesłuchiwania tych taśm i szukania tych wzorców. Znaleźli ponad 400 wzorców i zgrupowali je w 34 cechy nazwane talentami. Petarda.
Więc mamy bardzo dobrze przygotowane badanie, które od zachowań przechodzi do cech. Czyli nie było najpierw cech, a potem szukaliśmy w zachowaniach, tylko najpierw zachowania, potem była jakby cechy. A potem było stworzone narzędzie, które w 177 zestawach pytań, po 2 są pytania, diagnozuje w tobie te cechy. Czyli ty sam sobie patrzysz, czy bardziej ta cecha, czy ta, a może żadna z nich, a może jednakowo obie. To jest bardzo takie dynamiczne narzędzie, czyli jak wybierasz, że obie są tak samo ważne dla ciebie, no to potem w innym zestawieniu pytań one się pojawiają, więc test jest dynamiczny. To nie jest test psychometryczny, więc psychologia tak sobie kiwa głową. Niektórzy psychologowie mówią, takie narzędzie dla biznesu. A z drugiej strony jest w top 5 najlepszych badań osobowości na świecie. Więc no stoi już za tym narzędziem wielomilionowa rzesza zadowolonych uczestników tego badania. Czy dobrze by było, gdyby jak najwięcej osób zrobiło ten test? Bo ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ja prowadzę taką, nie wiem, jakąś działalność, albo a po co mi o tych talentach? Po co to? W sensie, w czym może nam to pomóc tej, którzy nas w tej chwili oglądają, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Pani Basia na przykład 47 lat, czy pan Andrzej 68. Mówi, ale no w sumie to po co mi to? Weź mi przekonaj. No, weź mi przekonaj. Okej. No ja nie jestem takim może dobrym przykładem, bo ja cały czas wchodzę w zachwycie wobec tego narzędzia, więc może przydałoby się, gdyby... Bo chodzenie w zachwycie to też jest jeden z talentów. Z moich talentów, to jest tak? Positivity, tak, który się zachwyca po prostu światem, Bogiem. Bo powiedziałeś, że jest ich 34. Tak. I positivity to jest jeden z nich. Tak. A co jeszcze? Co jest jeszcze? Co u mnie? No, to o mnie. Nie, to w ogóle. W ogóle, no. Są 4 grupy talentów w ogóle. Bo to będzie prościej, bo od wszystkich 34 to nie masz tyle czasu, nie masz tyle taśmy. Grupa pierwsza to talenty wykonawcze. One wiedzą, ludzie z tymi cechami wiedzą, jak rzeczy wykonać. Są mocno skupieni na zadaniach. Prześwietlają też swoich najbliższych i szefów i rodzinę przez pryzmat umie, nie umie coś dobrze zrobić. I tam jest odpowiedzialność, tam jest osiąganie, tam jest ukierunkowanie, naprawianie. Są na różne sposoby jakby Gallup pokazuje nam, że można wykonać rzecz. I wykonawcy będą rozliczać siebie i innych z zadaniowości. Więc jak masz tatę wykonawcę, to będzie ci mówił tak. Najpierw lekcje, potem piłka. Nawet jakbyś był uzdolnionym piłkarzem. Druga grupa to są talenty wpływu. Do tej grupy talentów należą osoby z cechami takimi, że one sobie czynią ziemię poddaną. Lubią zasięgi, lubią wpływ, lubią zarządzać, lubią aktywować ludzi. Często o nich się mówiło w dzieciństwie słomiany zapał. Bo wiesz, się tak szybko zarywają do jakiejś pracy. Nie sprawdzą, nie zaplanują, tylko już, po co tyle gadać? Działamy! No i wiesz, i oni często słyszeli, że coś z nimi jest nie tak, bo zaczynają, nie kończą, ale to nie jest ich zadanie. Ich zadanie jest wystartować rakietę, a nie być satelitą i robić internet na Ziemi. Ich zadaniem jest wynieść satelitę na orbitę, czyli przełamać opór. A moi dalej robi satelita. Wszyscy ci, których serce zapala się do projektów. Dokładnie. A później mówią, jakby znaleźć kogoś, kto by to dalej zrobił. No, a ja czemu nie chcesz tego robić? Bo ja bym już następne coś odpalał. Dokładnie. I tam w tej grupie jest też talent komunikatywności, czyli to nadgadulstwo, jest czar, mój 5. talent, który świetnie czuje się na scenie, więc myślę, że wielu aktorów ma właśnie na przykład ten talent i od przedszkola już tam na scenę. Bo to jest, to się... Jak jesteś w swoim talencie, to nawet trudno ci o nim opowiedzieć tak bez wzruszenia, że ja do mojego męża mówię, czy ty, bo byliśmy teraz w Poznaniu, w pewnej szkole i dali mi scenę z takim wybiegiem, kawałeczek, wiesz, scena i jeszcze kawałek wybiegu, że mogłam do przodu, do tyłu i na boki. I mówię do mojego męża, czy ty słyszałeś, że ja miałam, wiesz, power tam? A on mówi, no, wiesz, no, może. Ja mówię, bo byłam na podniesieniu. Wow.
Wiesz, i to jest niesamowite. Jak to działa na mój mózg, że jak jestem na podłodze na równi z moją publicznością, to ja muszę się wysilić do tego entuzjazmu bardziej, niż kiedy dadzą mi 2 stopnie i ja jestem na podwyższeniu, bo ja już mam przewagę. Ja już mam ogląd tej publiczności lepszy, niż kiedy stoję na równo z nimi. Już lepiej mogę patrzeć. Już jest scena, już estrada, już audytorium, a już jeszcze łowimy. reflektor, stadion, to w ogóle, nie? Czad. No i to są tego typu talenty. I To jest druga grupa. to jest druga grupa. I teraz otoczenie wokół tych talentów często mówi, że jesteśmy manipulujący. Że sami powinniśmy coś zrobić, a nie tylko tak wytyczyć kogoś. O, ty zrób, nie? Moje dzieci tak często do mnie mówiły. Mamusiu, a Bozia rączki dała? Może byś sama to zrobiła, a nie dziećmi się tutaj Posługiwała. Dokładnie. Bo ty jesteś dobra w tym zaprawianiu, w takim czarowaniu. No tak. Ale do roboty to nie ma komu. Tak, dokładnie. I to jest druga grupa. Trzecia grupa to są talenty budowania relacji. Akurat w mojej charakterystyce jest ich najwięcej. I to jest taki klej zespołu. To jest wrażliwość. To jest patrzenie, czy wszyscy dobrze się czują. To w ogóle jest dbanie o to, żeby wszyscy się dobrze czuli. I to jest bardzo takie przez serce te talenty. No i u mnie drugim talentem moim jest elastyczność. I tutaj przejdę, po co badać? No bo jeżeli jesteś przedsiębiorcą z elastycznością, to nie robisz planów. To reagujesz. Więc musisz iść do swojej publiczności, jakakolwiek by nie była, do swoich odbiorców pierwszych produktów i pytać ich, co oni jeszcze potrzebują i produkować na zamówienie. A nie siedzieć w fotelu i wymyślać, co im jeszcze mogę dać. A później frustracja. A potem frustracja, bo albo nie trafisz, albo w ogóle strasznie dużo czasu tracisz na to wymyślanie i to, co wymyślasz, wcale nie jest super dobre. Więc ja się musiałam tego nauczyć, że ja muszę dopłynąć, że ja muszę reagować i że moja marka jest reagująca. Ale dzięki temu, że wiedziałam to o sobie, to mogłam na tym zbudować. Bo przecież wszyscy marketingowcy mówią awatar, plan, ile chcesz zarobić w tym roku i tak dalej, nie? A ja mówię, ile zarobię, tyle zarobię, bo przecież umiem się cieszyć, kiedy mam i umiem szanować, kiedy nie mam. Ale prawdopodobnie więcej mi przyniesie korzyści to, kiedy zapytam, czego ludzie potrzebują i dostarczę to, czego potrzebują, niż poświęcę czas na wymyślanie, kreowanie, zakochanie się do własnego pomysłu, a później rozbicie o ścianę, bo nikt nie chce tego kupić, przeczytać, tak. Ale nie mamy pewności obejrzeć. nie mamy też pewności, jak nie mamy pewności na swój temat, to nie mamy pewności, czy dobrze wymyślimy. Ja już wiem, że mam pewność, że niekoniecznie dobrze wymyślam. A Steve Jobs powiedział, że nie będę się pytał klientów, on po prostu nauczy klientów dobrej jakości, dobrego sprzętu i tak dalej. On miał inny koncept. I właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć, co jest we mnie mocne i na tym zbudować markę. No to storytelling już wchodzi, opowiedzieć, snuć narrację, historię. Tak, storytelling to nasza mocna strona, ale weź takiego człowieka z 4. grupy myślenia strategicznego, żeby on zrobił storytelling. Zapisz go nawet na kurs storytellingu. No nie pyknie. Powie, o Jezu, szkoda na to czasu. Tak jak dla mnie szkoda czasu na wymyślanie tych produktów, to dla niego szkoda czasu na storytelling. Bo ta 4. grupa myślenia strategicznego to są ludzie na ogół introwertyczni, którzy wolą pomyśleć, zanim zaczną działać. Miałam ostatnio klienta, który mówi tak. Szanuję. Ja to sprawdziłem. U mnie 80% całego procesu to jest myślenie i planowanie i to musi być perfekcyjne i dopiero 20% działanie. Ale mój najlepszy przyjaciel ma odwrotnie. 80% działał doskonale i ciągle poprawia, a tylko 20% na planowanie. I wiesz co? Na koniec drogi wychodzi nam porówno w tym czasie. I to było takie niesamowite, bo on właśnie tym swoim analitykiem jakby doszedł do tego, bo miał właśnie talent analityka z tej 4. grupy, że nie ma co ludzi przekręcać na swój styl myślenia, bo jak tak równo patrzysz od pierwszej myśli do zakończenia, tego takiego satysfakcjonującego ciebie zakończenia, jest właściwie tyle samo czasu.
Tylko że on przez 80% robi udoskonala, a ten przez 80% perfekcyjnie Myśli planuje. i planuje. Ładnie. I to o to chodzi. Bo zapytałeś, żebym przekonała. Nie lubię przekonywać, nie mam do tego talentów, ale chcę powiedzieć, że po prostu każdy rodzaj wiedzy o nas samych nas ubogaca. I każdy rodzaj wiedzy wpływa na to, jak będziemy działać później. Więc jeżeli możemy skorzystać sobie z narzędzia, które nam pokaże, jakie mamy cechy osobowości, czyli takie prawie z urodzenia, i że możemy na tym budować, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Iza, to ja dobrze, że w drodze do Waszyngtonu i pobycie tam nie przeczytałem całej tej książki, bo ja muszę zacząć od tej najpierw, pierwszej. Tu mnie wprowadziłaś, tu o wartościach i dopiero talenty na końcu. To nie ma znaczenia. A dla mnie ma. Jak dla ciebie ma, to możesz zrobić, ja cię przepraszam, ale a dla mnie ty się ma. kierujesz po prostu tym, co chciałbyś w swoim życiu dołożyć książką i taką sobie wybierasz, ale większość moich czytelników odkrywa mnie dzięki talentom. Bo to jest Dzięki tej książce? To jest sexy temat. Jak sexy temat zobaczą Państwo gdzieś na półce, a najlepiej to w ogóle na RTCK, bo oni tak szybko dosyłają i nie ma z nimi problemu. W całej Europie dosyłają. No i to jest taka mega fajna książka. Ale żeby nie było, że ich reklamujemy, to ja po prostu już więcej nie będę mówił o RTCK. W ogóle. I w ogóle w sumie to jak Państwo nie mają czasu, to po co taką książkę kupować? Sami sobie odkryjecie talenty. W ogóle nie ma sensu. Tak, patrzcie po prostu, co wam dobrze wychodzi. A ostatnia książka? Ostatnie rzeczy, nad którymi pracujesz, czas, nad którym teraz spędzasz, co byś chciała zapowiedzieć, takiego, czym się podzielić, jakaś taka ciekawa obserwacja z twojego życia, z pracy i współpracy z innymi. Dużo jeździsz, dużo się spotykasz, pracujesz z małżeństwami, z parami. No i nie pracuję sama i to jest najnowsze. Wow. W czerwcu zeszłego roku wracaliśmy sobie z moim mężem Piotrem z Władysławowa. To jest takie, reklamuję teraz Władysławowo, ale chociaż poza oni sezonem. w ogóle nie płacą za to, żeby być w tym podcaście. Nie, po prostu to jest nasze takie miejsce na czerwiec przed wszystkimi. Tam sobie jeździmy. Potem to chyba już nie jest dobre miejsce do odpoczynku. Ale w ogóle jakby w ogóle Władysławowo chciało, to mamy takie plansze. To w ogóle byłoby super. No, to tylko tak. Domknąłem sprzedaż. Okej. Ups. I co ten mąż twój, Piotr? I przejeżdżaliśmy przez rondo w Pucku, gdzie bardzo w to wierzę, że maczał palce ksiądz Jan Kaczkowski w tym całym pomyśle. Bo na rondzie w Pucku, tam gdzie jest hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego, jest taki baner, że tu w tym miejscu jest hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego. I ja na tym rondzie zadałam pytanie mojemu mężowi, co chciałby dać ludziom totalnie bezpłatnie, totalnie bez żadnych takich, po prostu dać. I Piotr odpowiedział, chciałbym pracować z parami. No i zjechał z tego ronda. 2 tygodnie później na naszej kanapie pierwsza para siedziała. Dlatego, że mieliśmy doświadczenie w zeszłym roku w Wisconsin pracy ze wspólnotą małżeństw z Chicago, która wyjeżdżała sobie na takie rekolekcje i my tam byliśmy zaproszeni. I mieliśmy taki fajny domek z taką fajną kanapą i mówiliśmy, jak chcecie pogadać, to przyjdźcie do nas. I na tej kanapie pierwszy raz doświadczyliśmy, że możemy jako małżeństwo bardzo dużo razem dać. Że nie tylko ja jako trenerka mocnych stron, tylko razem, właśnie pierwiastek męski, żeński, nasze doświadczenie. A ponieważ w zeszłym roku mieliśmy 30. rocznicę ślubu, gratulacje. To ogłosiłam w newsletterze mojej społeczności, że z okazji 30. rocznicy ślubu robimy taki prezent. Wow. I każdy może przyjść do nas na godzinę, na naszą kanapę albo na kanapę online i nie ma żadnej agendy. Mamy godzinę. My tylko słuchamy waszych pytań, waszych refleksji. Zero agendy, rozumiesz? I 2 tygodnie później pierwsza para przyszła do nas. Pamiętamy dobrze, bo to była pierwsza. Pamiętamy też nasze takie napięcie wynikające z tego, kto do nas przyjdzie. O czym będziemy rozmawiać. W ogóle, czy my cokolwiek naprawdę możemy z siebie dać. I tak dalej. Ale ona jest fajna. Ja w ogóle poszedł sobie do niej na kanapę, posiedział. A wiecie, jakim ten Piotr musi być fajny? Jaki on musi być fajny? W ogóle jaki musi być szczęśliwy, no. No i po pierwszym spotkaniu byliśmy w szoku, że przez godzinę można zanurkować tak głęboko w czyjeś życie, że jak ludzie mają tylko godzinę, to po prostu od razu wywalają takie najgrubsze tematy, które chcą z nami przedyskutować.
No, ale to jest dojrzałość. To jest dojrzałość, żeby My się od usiąść nich z kimś uczymy, oni od nas się uczą. To jest w ogóle niesamowite. I po kilku miesiącach takich doświadczeń stwierdziliśmy, że napiszemy książkę na ten temat. I w przygotowaniu jest książka na temat synergii w parze. Pięknie. Pisana przez nas oboje. Wow. Już nie tylko Iza Antosiewicz, tam jest ten element talentów, czyli synergii, budowania w parze na bazie talentów, wiedzy o sobie, ale jest też bardzo duży kawałek porozumienia bez przemocy, bo Piotr się w tym specjalizuje. I w tych naszych rozmowach czasami jest tak, że ja więcej gadam, czasami jest tak, że Piotr więcej. Piotr jest mistrzem w zadawaniu takich głębokich pytań, pogłębiających pytań, bo to do tego ma talent. No i mamy piękne owoce tego, więc wierzę, że to z Boga wszystko. I jednym z owoców będzie ta książka, kiedy już się tam zbierzemy redakcyjnie do zakończenia tego procesu. Ale to, co dostajemy w mailach, to, co dostajemy w opiniach na Google'u od tych par. Ja często słyszę, że 1 godzina nie dała im tyle, co lata terapii. I to nie jest to, że my jesteśmy fachowcami, bo my nie jesteśmy fachowcami od pracy z parami. My po prostu dajemy im wysłuchanie. A jak oni chcą przez tą godzinę załatwić sobie te rzeczy i razem rozmawiają z nami o nich, to jest chyba to, na czym cała polega sztuka tej godziny, która cokolwiek zmienia. Że po prostu my we dwoje słuchamy i co innego trochę słyszy mój mąż, co innego ja. Pamiętam kiedyś mój Piotr mówi, coś mówi i w końcu ta kobieta, która tak, bo jej mąż tak sobie siedział z boku, taki zdystansowany, nie? No, przyszedł, bo żona kazała, nie? I ta kobieta tak prowadzi z nami tą rozmowę i w pewnym momencie mówi do Piotra, ty mówisz jak mój mąż. A jej mąż, widzisz, mówiłem ci. Wow. Uaktywniło go to. Ty, fajny chłop, nie pomówisz. Dokładnie. I mówi, Jezu, ktoś mnie w końcu rozumie. Ja to samo jej mówiłem, ale musiał obcy powiedzieć i tak dalej. I wiesz to, więc to jest jakby naturalny rozwój mój, jeśli chodzi o talenty i pracę z parami. Jest dołączenie Piotra i my teraz już razem pewne rzeczy będziemy robić. Oczywiście ja nadal będę robiła synergię w parach na bazie wyniku talentów, ale dołączamy ten męski pierwiastek do tego i widzimy po prostu, że mężczyznom się lepiej słucha, kiedy obok też jest inny mężczyzna. W ogóle my kobiety też patrzymy sobie na rozmowy 2 mężczyzn i też uczymy się tego męskiego podejścia do problemu czy do innych rzeczy. Niedawno też jeden z mężczyzn, bo warunek jest jeden, musi przyjść para. Nie ma tak, że kobieta z nami dwojgiem się spotyka, tylko jak my dwoje, to i dwoje po drugiej stronie. I na koniec ten mężczyzna mówi do Piotra, ja ci Piotr bardzo dziękuję, bo wiesz, bo to, że ci się chce i że tak przy tej żonie tutaj jesteś i ona to wszystko nakręca, ale ty się stawiasz i jesteś tutaj i że ja mogłem też z jakimś facetem o tym porozmawiać, a nie tylko z kobietami o tym i tak dalej, bo my kobiety się tak garniemy do tej pomocowych zawodów różnego rodzaju i mężczyznom chyba potrzebny jest ten męski głos. Tembr. Fajnie ten Piotr, nie? No, a ja jestem fajna? No to czy mogłabym być z niefajnym? A ja wiem. 35 lat. Da się zaprosić do podcastu? No jak ty tak, bo zaprosimy go. Co? Jak się ta książka ukaże. Z książką będziemy przyjdzie. mieli pretekst. Co? Aha, czyli we dwoje, tak? No tak, bo przecież jak książka we dwoje, to i oni. Dobrze, jakoś to załatwimy, jakoś się tutaj znajdziemy. To tak, potem sobie pogadamy. Dobrze, Iza, powiedz mi, tak powolutku już kończąc, a co z tymi, którzy w sumie to wiedzą, jakie mają talenty? Tak naprawdę, jak odrzucą całą tą maskę, którą zakładają, negując te dary i talenty i tak głęboko w ciszy swojego serca jeszcze raz sobie powtórzą, ja wiem, jakie ja mam talenty, ja znam to, ale z jakiegoś powodu brakuje im siły i energii, żeby je aktywować, żeby ruszyć, żeby odważyć się pójść tą drogą, bo poszli drogą jakiegoś bezpieczeństwa, bo ktoś im powiedział, że tak jest lepiej, że tak będzie bezpiecznie, że nie ma co się wychylać, że życie trzeba jakoś przeżyć, jakoś to przeżyje do końca, jakoś przejść bokiem. To jak jeszcze raz wyzwolić tę energię? Jak na nowo uruchomić to wszystko?
Ja bardzo lubię jeszcze, zanim skończysz nabierać oddech i napijesz się łyka, to ja bardzo lubię te programy. Kiedyś uważałem, że to jest takie pokazywanie starszych osób i nabijanie się z ich tam, że tam coś śpiewają, ale później mówię, wow, jeśli ktoś w wieku 60 lat, czy tam 70, wchodzi na scenę, bo całym życiem, pragnieniem jego życia było śpiewać, a robił w jakichś tam zakładach metalurgicznych, w sumie to nie wiem, czy mu sprawiało to przyjemność, bo on chciał śpiewać tak naprawdę. No nie wiem, uparłem się tego śpiewu. I może wystąpić na jakiejś scenie, w telewizyjnym show i ja widzę, że ten człowiek żyje. Po prostu w jego oczach widać płomienie życia. To mówię, fajne, super, podoba mi się to, róbcie to. Chcę tego oglądać. Nie? Bezpieczeństwo jest ogromną potrzebą i podstawową. Wiesz, jak popatrzymy sobie na piramidę Maslowa, to na dole jest bezpieczeństwo. Więc mogę sobie wyobrazić, że wiele osób będzie kierowało się bezpieczeństwem jako taką główną wartością w swoim życiu. I wszystko, co będą robili jako zachciankę, to mogą odbierać jako ten rozproszenie do tego kierunku bezpieczeństwa. Więc pierwsza rzecz to dowcip, który opowiadam często moim klientom, zaraz go powiem, bo chodzi o to, żeby sobie uświadomić, czy tylko bezpieczeństwo, czy to jest wszystko, czego pragnę. No bo jak od dzieciństwa nie mogłem pragnąć, więc właściwie nie wiem, czego ja pragnę. Jest taki dowcip, jak siedzi pies na werandzie, baca obok i pies skowyczy. I idzie turysta, mówi, baco, czemu ten pies skowyczy? Bo siedzi tyłkiem na gwoździu. A to dlaczego się nie ruszy? Bo go boli za mało. Więc myślę, że nie spodziewałbyś się takiej odpowiedzi, ale myślę, że te osoby, które zabetonowały się w tej swojej bezpiecznej skorupce... Strefie komfortu? Czy to jeszcze coś innego? Raczej ta strefa komfortu, my zawsze będziemy sobie tworzyć strefę komfortu, bo na przykład mamy klimatyzację w samochodach i to jest strefa komfortu. I trudno, żeby teraz wychodzić ze strefy komfortu i wyłączać klimatyzację w upał, bo wychodzę ze strefy komfortu. Już tak ludzie nie funkcjonują. Nie, bardziej mi chodzi o to, że jeżeli robię coś tylko z powodu poczucia bezpieczeństwa, a myślę, bo bierzemy pod uwagę osoby, które czują, że mają coś, ale boją się tam wejść. Dokładnie tak. Prawda? Bo to o tych mówimy. Albo wrócić z powrotem tam, bo nie wiem, coś ich zraniło. Ale wiedzą, że to mają. Bóg ich woła do pewnych rzeczy, ale Matka Ziemia woła ich bardziej. Przyciąganie Matki Ziemi jest większe. Okay. To teraz niech oni sobie uświadomią tą strefę dyskomfortu. Ja lubię mówić z moimi klientami, wyobraź sobie, że za 20 lat nic się nie zmieni. Nadal będziesz tu, gdzie jesteś. Nic się nie zmieni. Czy tak właśnie chcesz? Czy to jest pragnienie twojego serca, twojego ducha? I teraz, więc grillowałabym ból. Bo ból jest największym motywatorem człowieka. Nie komfort, tylko ból. Czyli przez 20 lat nigdy nie zaśpiewasz albo nie zrobisz tego, co tam, jeżeli chodzi o śpiewanie czy inne rzeczy, że Bóg cię posyła, nie wiem, do więzień na przykład, nie? Ale nigdy tam nie pojedziesz, nie sprawdzisz nawet, czy jest taka możliwość. No i nigdy tego nie zrobisz. Więc wyobraź sobie, że to się nigdy nie stanie i czy możesz wytrzymać ten ból na tym gwoździu. Czy będziesz siedział dalej. To jest takie pragnienie wielu osób, które mówią, chciałbym ewangelizować, chciałbym jeździć, chciałbym głosić, chciałbym śpiewać, uwielbienie, robić zespół, nie wiem, działać, podcasty, książki, cokolwiek. No to już wymyślam to, co mi przychodzi. No to rób. No tak, no to i teraz rób, nie? Ja myślę, że my w tych kwestiach duchowych powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że nie zostajemy z tym sami. To jest niezwykle istotne, dlatego że kiedy rzeczywiście po ludzku chcemy, nie wiem, powywalać cały swój świat, pozrywać pewne znajomości, ponawiązywać nowe i tak dalej. I wszystko opieramy nawet tylko na tych talentach z głowy czy z serca, a bez ducha, bez współpracy z łaską, to będzie budowanie nas, a nie Królestwa Bożego. A jeżeli zapraszamy takiego potężnego wspólnika do tej roboty, to my już nie musimy się martwić. Tylko trzeba poddać się tej maszynie. No ja mam taką wizję takiego złotego deszczu łaski, że jest taka chmura nad nami, nad każdym z nas i spada złoty deszcz łaski. Ta chmura idzie sobie w tempie i my musimy utrzymywać to tempo. Bo jak jesteśmy za wolni, ociężali,
to ten deszcz Łaski spadają z boku. przed nami. Jak wyprzedzamy, czyli daj, ja zrobię, to ta chmurka zostaje za nami. Więc musimy iść i wiedzieć, w jakim tempie ta łaska sobie do nas spływa. I co więcej, widzimy tylko na krok do przodu. Mam taki obrazek i po prostu, bo my ludzie musimy mieć pewność, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy to będzie sukces, czy ludzie się będą nawracać, jak ja będę mówić i tak dalej. No my jesteśmy siewcami, a Bóg daje wzrost. Amen. A kto inny zbierze, mówił święty Paweł. Nie? I teraz za co ja biorę odpowiedzialność? To mój pierwszy talent, odpowiedzialność. Za co ja biorę odpowiedzialność? Za wzięcie tego ziarna i posianie. A już nie zastanawiam się, czy ono czy wyrośnie tu, czy tu. Przecież jak padnie na żyzną glebę, to będzie 100. A jak tam wydziopią wrony, no to trudno. To już nie moje jakby zadanie. Moim zadaniem jest rzucić to ziarno, nie? Ale ona jest fajna. Taki fajny gość nam się trafił. Dziękuję ci, Iza, za to, że mogliśmy spędzić razem miło ten czas. Wiesz, to jest dla mnie bardzo mile spędzony czas i ci powiem coś więcej, że czuję, że wzrosłem po tej rozmowie, że wziąłem coś teraz dla siebie, do mojego serca, że właśnie byłaś tym siewcą, który siał i to sianie zaczyna się już teraz w miejscu, w którym to tworzymy. A potem te miliony odtworzeń. Ja się kręcę, wyświetlenia. To jeszcze chciałabym powiedzieć na koniec, że jak ktoś by chciał na żywo mnie zobaczyć, to mogę powiedzieć, że 15 marca w Krakowie będzie konferencja Bądź bliżej. I my tam będziemy razem. No, ty będziesz tam. I zapraszamy na tę Zapraszamy na konferencję i ja tam będę mówiła o synergii w parze. O tym, jak budować na talentach wspólnotę małżeńską. Więc jeśli ktoś teraz ogląda i się zachwycił tematem, a chciałby podotykać tego na żywo, to zapraszamy do Krakowa. Zrobiłaś coś takiego, że w związku z tą twoją zapowiedzią ten odcinek będę musiał opublikować w najbliższą niedzielę. I bardzo dobrze. To chyba talenty wpływu. A jak ktoś ogląda nas po 15 marca 2025 roku w przyszłości, to jak zaprosić Izabelę do siebie? Razem z mężem Piotrem, albo samą, albo gdzie szukać informacji? Wszystko, co się nazywa przytulam.pl, to ja w sieci, czyli i Instagram, i Facebook, i YouTube. Wszystko tak średnio zadbane, tak powiem. Bo najprościej jest do mnie napisać, wpisać się na newsletter, mieć ze mną kontakt, bo głównym kanałem kontaktu z ludźmi jest newsletter i tam zawsze jest napisane, gdzie będę na żywo w pierwszej kolejności. No ale przez wszystkie te social media obsługuję sama, więc jeśli ktokolwiek napisze na przytulam.pl, to wpadnie do ciebie. Wpadnie do mnie. Tak, nie ma. Jak nie często ma tam wysyłasz newsletter? Raz w tygodniu, w sobotę. Ale rano. super. No, widzisz, ty zawsze jest jakaś dobra ty jesteś babeczka, jednak taka trzymasz. Solidna marka, odpowiedzialność, wiesz. Nie tam przy lokomotywka musi być na czas. Izabela Antysiewicz, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, Państwu Karolu. dziękuję za to, że wy wytrzymaliście z nami dwie gaduły, które sobie, Boże, dziękuję ci za tego świętego YouTube'a, że nam to wymyśliłeś. Nikt nas nie ogranicza. Nikt tutaj, byśmy mogli gadać. Wiesz, oni potem będą sprzątać, grabić ogródek i nas słuchać. I nas słuchać na słuchaweczkach. Tak, ja wiem, że ja tam towarzyszę pracom domowym. Bo wrzucimy to jeszcze na Spotify, na Apple Podcast i na YouTube i proszę nas słuchać, będziemy bardzo wdzięczni. A jeżeli zechcieliby Państwo przesłać to do kogoś jeszcze, kogo znacie i komu mogłyby się przydać te informacje, nie wiem, córka, syn, znajoma, sąsiadka, szwagier, to będę bardzo szczęśliwy. Tak się nie krępujcie. W ogóle proszę brać i siać. Także tym, co... Bo to jest właśnie współwytwarzanie. Że nawet jeżeli chcieliby Państwo ewangelizować, a te treści w jakiejś mierze odpowiadają na potrzeby ewangelizacyjne, to proszę tym siać, brać to ziarno i siać. Dobrze byłoby też skomentować, bo YouTube lubi, jak się komentuje, wiesz? Bardzo lubi. Jak ktoś tam pod koniec filmów pisze komentarz, to super pomaga. No bo wtedy Algorytmy szaleją i to widzą. Wiedzą, że to jest wartościowe. No i subskrypcję, jak się kliknie, a z dzwoneczkiem najlepiej, to nie przegapi się kolejnego odcinka. No i co? I nie mamy oporu w tym, żeby prosić o Państwa wsparcie, także finansowe, czy poprzez Patronite, czy bezpośrednio poprzez bramkę Stripe, tam można blikiem już teraz nas wspierać, albo poprzez bezpośrednie wpłaty na numer konta, który w tej chwili wyświetla się poniżej naszego ekranu. I tyle informacji na dzisiaj. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Dziękuję za Państwu pięknie dziękuję, a książki zostawiam w opisie do tego filmu. Do zobaczenia.
Czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Dołącz do Odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat.